Cześć. Jak widać jeszcze tu kabel wisi, jeszcze poskręcany, bo dopiero rozpakowany. Także jednocześnie nagranie testowe, czy z auta jest coś lepiej z takim mikrofonem, czy nie. No i odpowiadając na pytanie, czemu nie mogę sobie najpierw wytestować mikrofonu, a później ewentualnie nagrywać. Strata czasu. Więc rozwijając w związku z którymś z poprzednich nagrań, tak, odnośnie tego sportowcy kontra eksperci samoobrony, i pojawiło się pytanie, czy gość, który tam zawodnik MMA, staż podobny, kto wygra, zawodnik MMA czy właśnie ktoś trenujący samoobronę. Czy bójkę wygra, tak? Teraz pytanie, jak zwykle odpowiedź, jedyna słuszna, pierwsza na każde pytanie, pierwsza odpowiedź to jest: to zależy. I teraz od czego to zależy? Po pierwsze, co rozumiemy poprzez bójka? Czy bójka w sensie w zasadzie pojedynek taki jaki na macie, tyle że odbywający się na ulicy, czyli masz jakiś problem? No mam, no to dawaj, no to chodź na zewnątrz, tak? I jest go i prawie jest tak samo jak z sędzią, tylko że no tutaj akurat wiadomo, ktoś tam komuś palucha w oko wsadzi i tyle. I można jeszcze ewentualnie na ziemi zebrać o 2 bomby więcej, niż jakby sędzia to zatrzymywał. Czy to mamy na myśli poprzez bójka, czy poprzez bójka mamy na myśli zwykłą napaść i teraz kto tą napaść zaczyna? Czy zaczyna ją właśnie zawodnik nazwijmy to w skrócie, tak? Czyli nie osoba trenująca przez ileś lat MMA, tylko zawodnik. Wiem, że zawodnicy raczej tak nie napadają, natomiast skrót myślowy, czy będzie ją zaczynał zawodnik MMA, a ekspert samoobrony będzie spoko, nie chcę problemu, zostaw i tak dalej. Czy będzie to na odwrót, czy ten ekspert samoobrony będzie zaczynał starcie z kimś, kto o czym nie będzie wiedział, natomiast my wiemy, że to będzie tam jakiś tam zawodnik MMA i obaj mają podobny staż, więc to jest kolejna rzecz do rozpatrzenia. Jeszcze jedna rzecz to jest do rozpatrzenia, co mamy na myśli przez osobę trenującą samoobronę, eksperta samoobrony. Jeśli to jest tak, jak w większości wypadków trenowana samoobrona, czyli no jak Cię dotknę, jak zabieram rękę, jakbym Cię tu trafił, to już nie żyjesz, albo i tu właśnie wydłubałbym Ci oko i Ty byś mnie na pewno puścił, no to szczerze, to praktycznie w żadnej z tych ewentualności, no to ekspert samoobrony nie ma najmniejszych szans. Znaczy no jakieś tam najmniejsze szanse zawsze są, tak? Nadzieję trzymać. Natomiast kiepsko to widzę, bo i w starciu, i w bójce, jeśli ktoś jest kilka lat trenuje MMA, to już ma jakieś starty za sobą, to jego pierwszy lepszy liść nie znokautuje, nie położy go na ziemię, więc nawet jeśli to on zaczyna bójkę, znaczy zaczyna sytuację, zaczyna konflikt ekspert samoobrony jest, jeśli w miarę dobrze ją trenuje, czyli słuchaj, nie chce problemów i ma odpowiednie pozycjonowanie i tak dalej, że zastosowane uderzenie wyprzedzające ewentualne będzie się odbywało właśnie na jego zasadach, z zaskoczenia, to nawet wtedy bardzo ciężko, żeby on to wygrał, ponieważ nie uderzy zbyt mocno, bo w większości wypadków w szkołach samoobrony no nie mają mechaniki uderzenia, bo nie uderzają, uczą się od ludzi, od innych ekspertów samoobrony, którzy też nigdy nie walczyli, nigdy nie startowali, nie walczyli nawet sportowo, nie mają doświadczenia w walce. A taki zawodnik MMA, no jeśli już parę startów ma za sobą, no to żeby w ogóle wystartować, to musiał się przemucić na sparingach z większymi, z cięższymi, z mniejszymi, z dłuższym zasięgiem ramion, z krótszym zasięgiem ramion, z różnymi stylami walki. Tłukł się po prostu na tych sparingach, prał się,
Więc same te odruchy, że cokolwiek leci, zaraz tam chociażby ze zmrużonym okiem pochyli tą głowę. Zresztą nawet jak dostanie prosto wjazd na twarz, to i tak jest go trudniej położyć. To nie jest do końca tak, że o pyk i odcięty. Tak, przy równorzędnych zawodnikach w punkt gleba. Natomiast ja i to jeszcze nie walczyłem w sensie stójkowym, że tam z pięściami na głowę. Moja taka pobudka uliczna, to gość mnie lał po ryju kamieniem, będąc w dosiadzie. I mnie nie odcięło. Także jeśli komuś się wydaje, że nawet z zaskoczenia zdzieli mnie w gębę i mnie znokautuje, no to mam wszelkie podstawy sądzić i stwierdzić, że grubo się myli. I nie to, że ja jestem jakiś, akurat twardy łeb jest moim atutem, tak. Blokowanie ciosów szczęką to jest mój styl walki. Więc jestem w tym względzie ponadprzeciętną. Natomiast nie jestem jakimś fenomenalnym wyjątkiem, bo po prostu większość osób trenujących sporty walki, a zwłaszcza jeśli to jest stójkowo, nie wiem, czy to zrobimy, o tak, zwłaszcza jeśli to jest stójkowo, są obici, mają wytrzymałe głowy, jeszcze są obici na tyle, że zwiększyła się ich wytrzymałość i te przyruchy wypracowane, a jeszcze nie na tyle obici, żeby już tam mózg był tak wyczepany, że byle co ich trafi w głowę i się przewracają, tak? Więc to nie jest takie proste. Natomiast jeśli ktoś trenuje samoobronę we właściwy sposób, taki jaki mówiłem, czyli normalnie sparingi sportowe gdzieś tam z jakimiś wrzutkami, zaznaczeniami i tak dalej, i oni faktycznie trenują, a daj Boże jeszcze normalnie jeżdżą na zawody i walczą ze sportowcami. I nie po to, żeby wygrywać, bo raczej nie wygrają, bo trenują jeszcze masę innych rzeczy oprócz tych czysto sportowych, więc w tych czysto sportowych wiadomo, że będą często gorsi. Więc nie jeżdżą po to, żeby wygrywać, często przegrywają, natomiast jeżdżą i się tłuką i tak dalej. No to tu powiem, że tu przedstawiłem sytuację na korzyść, w cudzysłowie, eksperta samoobrony. Natomiast tego typu treningów, tego typu podejścia treningowego w szkołach samoobrony jest bardzo niewiele, to jest znikły procent. Gratuluję tym, którzy trenują w ten sposób, dziękuję im bardzo, że trenują w ten sposób, bo pomagają też mi zmienić ten stan rzeczy. Nie fajny, że tutaj się odniosę do prezentowanych nagrań ekspertów samoobrony, najpopularniejszych na polskim, no to chyba nic nie zrobimy, najpopularniejszych na polskim YouTubie. Także proste rozwiązania, dyldy mały, no wystarczy zrobić tutaj z odległości metra, przeciwnik ma nóż i Dariusz Waluś mówi, tutaj sprawa jest prosta. Zbigniew Syc natomiast mówi, że chyba jest jeszcze prościej, bo przeciwnik, ten, który ma nóż, boi się tego noża tak samo jak wy. Czyli gość, który ma intencję, więc albo jest nieświadomy tego, co robi, albo ma intencję was zarżnąć, boi się tego noża, tak samo jak wy, którzy w obu sytuacjach macie zaraz być zarżnięci i wypatroszeni. No, gratuluję. No wyobraźnia naprawdę godna Tolkiena. Także trenowany w ten sposób nie ma szans z dowolną osobą, która coś trenuje, walczy sportowo, nie ma szans. Jeszcze raz przypominam, gryzienie, wsadzanie paluchu w oczy, to nie jest taka prosta sprawa, że naciskam mnie w oko i tu już nie wiem, co robić. Tak, w sytuacji, gdzie nie ma adrenaliny, gdzie tak po prostu sobie ktoś mnie wsadzi palca w oko, no jest to nieprzyjemne. Natomiast jeśli ktoś jest wytrenowanym zawodnikiem, no to mi jak tam córka wsadzi palca w oko, no to tak, Hanna, no ostrożnie, tak? Jeśli ktoś mi mocniej
rondo zamknięte, żadnego z informacji o zjeździe, nic. A jeśli ktoś mi tak po prostu z zewnątrz, i taka jest moja reakcja z tego tytułu, że to moja córka. Natomiast jeśli ktoś tak w sytuacji takiej, że tak powiem, nerwowej wsadzi mi palucha w oko, to mnie, delikatnie mówiąc, tylko zdenerwuje i źle się to dla niego skończy. I znowu, nie jestem magicznym wyjątkiem. Tak jak ja zareaguje większość sportowców. Po prostu się zdenerwują i jeszcze bardziej ci przygrzmocą. Żeby wsadzanie paluchów w oczy było skuteczne, musi być z intencją po prostu pozbawienia gałki ocznej. Bądź albo jej zmiażdżenia, albo jej wyrwania. Natomiast to też trzeba umieć zrobić, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, bo to nie jest takie proste, tylko właśnie palec dotyka oko i oko natychmiast wypada i jest git majonez. Nie, to zupełnie nie tak działa. No niestety, żeby to wiedzieć, to trzeba chociaż raz w życiu spróbować komuś palucha w oko wsadzić albo znać podstawy biomechaniki, anatomii i wiedzieć, że żeby wyrwać gałkę oczną, no to tak jakoś trzeba trochę inaczej to zrobić. Nie będę opisywał, bo to nie jest temat taki do powszechnej wiedzy, to są, tak powiem, szkolenia i to dla ludzi zaawansowanych w ogóle w treningu sportu walki. Więc to nie zadziała, więc podsumowując jeszcze raz, bo tu długo można by mówić i to o różnych aspektach tego. Nie, ekspert samoobrony w sytuacji bójki ulicznej w większości wypadków nie ma szansy wyjść zwycięsko z takiego starcia. Wyjątkiem są ci, którzy naprawdę trenują, eksperci samoobrony, czy ludzie trenujący samoobronę, którzy trenują w stylu sportowym, natomiast z dodatkiem tych technik ulicznych i z wzięciem pod uwagę realiów walki ulicznej. Bo tylko wtedy, kiedy macie ten podkład solidny, sportowy, tych odruchów, kontroli swojego ciała, kontroli ciała przeciwnika, pracy z dystansem, ze środkiem ciężkości, tylko wtedy będziecie w stanie wykorzystać takie rzeczy jak wsadzanie palucha w oczy, bo jeśli po prostu stoicie naprzeciwko kogoś, wsadzicie mu palucha w oczy, no zaraz się odsunie, schyli się i tak. Żeby tego oka kogoś pozbawić, to trzeba pozbawić najpierw przeciwnika możliwości ucieczki przed tą techniką. Także tak naprawdę w najlepszej sytuacji do wydłubywania oczu są ludzie z brazylijskiego jiu-jitsu, zapaśnicy, judocy, oni, pokażcie im tylko jak tam odpowiednio zadziałać i oni sobie tylko muszą przetrawić w głowie, że w ogóle mogę wsadzić, jest takie coś jak, że wsadzę komuś palec w oko, tak? I będą to przerabiać mentalnie na sparingach, że ręka przy głowie i tu bym mu władował palucha w oko. Oni to zrobią na ulicy i zrobią to świetnie, wydubią wam oczy. Natomiast jeśli ktoś nie potrafi kontrolować czyjegoś ciała, nie będzie szansy na pozbawienie kogoś oka, na wsadzenie palucha w oczy i tak dalej. Jedyne co zrobicie, to zdenerwujecie bardzo mocno swojego adwersarza. To samo z gryzieniem, absolutnie nie. Zresztą gryźć też trzeba umieć, może będzie gdzieś tam jakieś osobne nagrania, może całe szkolenie z gryzienia, bo to jest temat naprawdę jest rozległy. To nie jest tak, że i gryzę, bo to się bardzo źle dla was skończy, zwłaszcza jeśli ktoś ma podstawy właśnie z jakiegokolwiek chwytania, z jakichkolwiek chwytów, jest tam jakimś tam zawodnikiem MMA z tam, nie wiem, z krótkim, paroletnim stażem, 2-3 lata, albo jakieś brazylijskie jiu-jitsu i chociażby jest dobrym białym pasem, to takie gryzienie bardzo nieprzyjemnie się dla was skończy, moi drodzy, jeśli będziecie zamierzali coś takiego robić, a nigdy nie wiecie, czy ta osoba w ogóle coś trenuje, jeśli tak, to co? To tyle. Sprawa naprawdę do przemyślenia. Także jeszcze raz podkreślam, tak naprawdę w sytuacji walki ulicznej w znacznie lepszej sytuacji są sportowcy niż samoobronowcy. Niestety, taki paradoks. To tyle. Bądźcie bezpieczni zawsze, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.